magdy.pl wita Państwa w drugim odcinku z cyklu Jak zrobić. Dziś poradzimy Państwu, jak zrobić dobry krem budyniowy. Budyń. Do kremu budyniowego najlepiej wybrać budyń ze sprawdzonej firmy, ale w żadnym wypadku nie łączymy budyniów z różnych firm i o różnych smakach. Wtedy krem budyniowy po prostu nie wyjdzie. A jeszcze kwestia, czy kupujemy budyń z cukrem, czy bez cukru. Oczywiście bez cukru, bo wtedy jesteśmy w stanie sami regulować sobie poziom słodyczy naszego kremu budyniowego. Mleko. Mleka używamy takie, jak mamy w lodówce. Nie ma znaczenia, czy to jest 1,5%, 2%, czy może 3,2%. Jednakże mogą Państwo w różnych przepisach na krem budyniowy spotkać się z pomysłem na użycie zamiast mleka wody. Proszę tego nie robić w żadnym wypadku. To nie jest dobry pomysł. Wody nie używamy. Masło czy margaryna? Odwieczny problem przy pieczeniu ciasta. A więc tak, margaryny możemy użyć oczywiście, jak najbardziej. Jednak wybierajmy ją dobrej jakości i twardą w kostce. I poszukajmy taką, żeby zawierała jak najmniej oleju palmowego. Jednak używając margarynę musimy uważać, ponieważ krem budyniowy z margaryną ma tendencję do zważania się. A co przemawia za masłem? No przede wszystkim jest zdrowe. Jednak nadaje również kremowi budyniowemu smak niepowtarzalny i zapach. Jednak szukajmy masła, które ma 82% tłuszczu. Nie używamy żadnych ram, żadnych massmixów, żadnych mieszanek margaryny z masłem. To po prostu nie wchodzi w rachubę. Na tym Państwo nie uzyskają kremu budyniowego. A teraz żółtka jaj. Żółtka nadają delikatności i koloru kremowi budyniowemu, ale też sprawiają, że budyń ma bardzo kremową konsystencję. Mąka. Mąka pszenna służy nam do zagęszczenia budyniu, tak żeby krem budyniowy później miał odpowiednią konsystencję. Na pewno padnie pytanie, no a co z mąką ziemniaczaną? Proszę Państwa, my w przepisie na krem budyniowy używamy budyni z torebki, dlatego nie używamy mąki ziemniaczanej. Jeżeli ktoś zrezygnuje z budyniu w torebce, to wtedy, żeby zagęścić budyń, no musi posłużyć się mąką ziemniaczaną. Cukier. Jeżeli chodzi o cukier, używamy zwykłego kryształu. Cukier dodajemy podczas gotowania budyniu, więc on i tak się rozpuści, i tak nie ma potrzeby używania czegoś innego. A w czym gotujemy? Teraz zagadka. Czy żeby dobrze ugotować budyń potrzebujemy garnka dużego czy małego? Dobrą odpowiedź stanowi garnek duży. A właściwie niekoniecznie duży, ale na pewno o szerokiej powierzchni grzewczej, czyli szerokim dnem. Wtedy budyń ma szansę równomiernie nam się ugotować. Co prawda w małym garnku budyń też się ugotuje, ale nierównomiernie. Inaczej będzie to na górze, inaczej na dole i w efekcie budyń tam nie wyjdzie, no a efektem końcowym będzie to, że krem budyniowy również nam się nie uda. A czego używamy do mieszania budyniu? Przyznam szczerze, ja wybieram trzepaczkę. W ten sposób niweluje problem powstania grudek w naszym budyniu. Ona tak potrafi roztrzepać budyń, że te grudki po prostu jak w najmniejszej ilości się pojawiają. A teraz robimy krem budyniowy. Proszę Państwa, przepisów na krem budyniowy jest multum. Wystarczy odpalić internet i znaleźć nie wiadomo ile rodzajów kremów. My robimy jeden, nasz, sprawdzony, który zawsze wychodzi i który jest naprawdę smaczny. I tym przepisem z Państwem się teraz podzielimy. A żeby zrobić ten nasz krem budyniowy dobry, sprawdzony, potrzebujemy 1 litr mleka, 3 budynie śmietankowe bez cukru, 30 g mąki pszennej, 5 żółtek jaj, 150 g cukru i 250 g masła lub margaryny. 800 ml mleka wlewamy do garnka, odpalamy gaz i na tym małym gazie to mleko się gotuje. A w międzyczasie do miski dajemy żółtka jaj i trzepaczką roztrzepujemy, aż żółtka podwoją objętość. Na tym etapie możemy użyć trzepaczki, jak również miksera. Po podwojeniu i objętości żółtek dodajemy cukier
Ja to robię partiami, żeby było łatwiej rozmieszać jedno i połączyć jedno z drugim. I teraz, łącząc żółtka z cukrem, będę musiała doprowadzić do tego, żeby te żółtka pojaśniały. Czyli tak zwany kogiel-mogiel. No tu, proszę Państwa, siłownia się umywa, ręka cały czas pracuje. Jak już sobie połączę jedno z drugim, jajka zrobią się jaśniutkie, to wtedy dolewamy mleko. Powolutku łączymy jedno z drugim. Konsystencja, jak Państwo zobaczą, zrobiła się bardzo płynna. Teraz dosypujemy mąkę i również łączymy jedno z drugim. My tutaj dajemy budynie śmietankowe, teraz 3 po kolei. Daję po jednym, żeby było łatwiej rozmieszać. Do naszego kremu budyniowego, tego sprawdzonego, używamy albo śmietankowych budyni, albo waniliowych. Jeden, drugi, trzeci rozmieszane. Taką miskę odstawiamy na chwileczkę na bok, sprawdzamy, czy mleko już nam się gotuje i dolewamy tą naszą masę do gotującego się mleka. Ale musimy teraz cały czas mieszać. No niestety, masa budyniowa ma to do siebie, że przywiera, budyń przykleja nam się do garka, nie o to chodzi. I jeszcze jedna zasada, proszę Państwa. Na opakowaniu budyniu jest inna ilość mleka niż jest podana w przepisie. Chodzi o to, że im gęstszy budyń wyjdzie, tym lepsza konsystencja kremu budyniowego. Zawsze musimy zmniejszyć ilość mleka, żeby budyń był gęstszy. Im gęstszy budyń, tym lepiej. A myśmy mieszali, nie mamy grudek, ale za to mamy gejzery powietrza, czyli nasz budyń się ugotował. Jeszcze w minutkę budyń gotujemy i mieszamy, żeby nam się nie przypaliło. Jeżeli będziemy jeszcze minutkę gotować, wtedy będziemy mieli pewność, że budyń na pewno się ugotował. Wyłączamy. A teraz budyń przekładamy do naczynia. Najlepiej jakby miało szerokie dno, wtedy budyń ma szansę szybko wystygnąć. I przykrywamy folią spożywczą. Po co przykrywamy? Po to, żeby od góry nie zrobił nam się korzuszek. I taki budyń zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Ale pamiętajmy, to nie naczynie, w którym mamy budyń, musi wystygnąć, tylko budyń. Tak samo na zewnątrz, jak i w środku. Musimy to sprawdzić. Jeżeli budyń nie wystygnie tak jak powinien, po prostu krem budyniowy nie wyjdzie. A jak zrobić budyń czekoladowy? No oczywiście możemy kupić taki w torebce i zrobić z tego, co jest z torebki, ale lepszy jest zrobiony własnoręcznie. To znaczy gotujemy budyń z mieszanką budyni, mąki, żółtek, a w ostatnim etapie, kiedy już przeznaczamy budyń prawie że do studzenia, dosypujemy do niego czekolady. Wymieszajmy pokruszoną czekoladę z przygotowanym budyniem i wtedy odstawmy do wystudzenia. I taki budyń będzie czekoladowy naprawdę fajnie smakował. No i minęło trochę czasu, no może więcej niż trochę. Taki budyń stygnie latem w temperaturze pokojowej około 6 godzin, no może troszeczkę nawet więcej. Nie godzinkę, żeby tak nie było, tylko około 6 godzin trzeba poczekać spokojnie, aż ten budyń dokładnie nam wystygnie. A jak już wystygnie dokładnie, zdejmujemy folię spożywczą. I tutaj dla porównania. Odłożyliśmy troszeczkę budyniu, nie przykrywając go folią spożywczą, ponieważ często czytamy opinie, czy Państwo piszą, że takiego budyniu nie trzeba przykrywać folią spożywczą i równie dobrze on się tak zetnie i nie będzie miał korzuszka. No i tutaj dla porównania mamy przedstawioną wersję bez, gdzie jest korzuszek, gdzie ma budyń inny kolor. I teraz tak, jeżeli Państwo taki budyń włożą do kremu budyniowego, to mikser oczywiście przerobi go, poszatkuje, ale te grudki z korzuszka będą wyczuwalne, a krem nie będzie jednolity, jedwabisty, nie będzie miły w jedzeniu. Prawidłowo wykonany budyń, tak jak tutaj, nie ma korzuszka, jest zwarty, można go nawet kroić nożem. A my, kontynuując robienie kremu budyniowego, dajemy masło lub margarynę. Najlepiej sobie posiekać, najlepiej wcześniej wyciągnąć w temperaturze pokojowej, niech sobie będzie. Jednak mimo wszystko musi być zimniejszy od budyniu.
ucieramy na puszystą masę, a jak już utrzemy, dodajemy budyń. Tylko proszę się nie spieszyć, dodać budyń, rozmieszać z tym masłem lub margaryną powolutku. Później znowu kolejna porcja budyniu i następna. Ucieramy, aż do wykończenia budyniu. A jak już dodamy ostatnią partię budyniu, no to i tak musimy troszeczkę poucierać. I pytanie, jak długo możemy ubijać ten budyń, żeby się nie zważył? Myśmy zrobili test przy okazji zrobienia tego naszego kremu budyniowego i zaczęliśmy. Miksujemy, ucieramy. W trakcie miksowania Państwo zobaczą, że konsystencja się zmienia, że jedwabistość tego kremu również się zmienia. Jest taki bardziej gładziutki. O, tu już właśnie widać. Minęły już 2 minuty od dodania ostatniej łyżki budyniu. Krem zrobi się coraz bardziej gładki. Kolejne minuty mijają. Proszę Państwa, to film jest skrócony, to my odliczamy tutaj, ale film jest skrócony, a naprawdę minęło już 5 minut. I muszę Państwu powiedzieć, że ręka już mnie boli. No ale czego się nie robi, żeby udowodnić pewne rzeczy. Proszę zobaczyć, jak jedwabisty nam wyszedł, taki smukły, normalnie aż zaprasza do jedzenia ten krem budyniowy. No i 7 minut, nadal mamy krem niezważony, a efekt jest taki, że masło mieliśmy dobre, że budyń do kremu budyniowego zrobiliśmy dobry. No i może dlatego nam się to wszystko nie zważyło nawet po 10 minutach. No ręka odmówiła mi współpracy, już nie będziemy dalej ubijać. Nasz krem jest jedwabisty, gładziutki i nadaje się po prostu do dalszej kontynuacji przy robieniu ciasta czy przekładaniu na przykład jakichś innych rzeczy. Jeżeli jednak Państwu krem się zważy z jakiegoś powodu, to nie ratujmy go zgodnie ze wskazówkami z internetu, bo to nie ma sensu. Po prostu zróbmy go od nowa. Krem budyniowy jest bardzo popularny i ma szeroki wachlarz zastosowania. Możemy go użyć do przekładania ciast i tortów, do dekorowania babeczek czy ciasteczek. A ja żegnam się z Państwem, mając nadzieję, że nasze porady będą przydatne i jednocześnie zapraszam na kolejny odcinek z tej serii, gdzie będziemy zajmować się biszkoptem.